Dzisiaj sprawdzimy jeden z nowszych i bardziej zaawansowanych robotów sprzątających na rynku, czyli Esvis RS20 Pro. Ogólnie Esvis to jeden z liderów na rynku Smart Home. Jeżeli jeszcze o nich nie słyszeliście, to polecam sprawdzić ich całą ofertę, bo poza odkurzaczami mają jeszcze wiele więcej. RS20 Pro to odkurzacz i mop w jednym, a to co mi się w nim najbardziej podoba, to że jest niemal bezobsługowy, bo ma fajną, dużą bazę. Oczywiście w tym wideo sprawdzimy jego funkcje, design, jakość wykonania, no i przetestujemy jego wydajność na różnych powierzchniach. Zostańcie do końca, aby dowiedzieć się, czy warto go kupić. Zacznijmy od wyglądu i jakości wykonania. RS20 Pro to robot o klasycznym, okrągłym kształcie, ma 36,5 cm średnicy i około 10 cm wysokości. Oznacza to, że pod takie bardzo niskie meble raczej nie wjedzie. Możecie sobie przed zakupem sprawdzić, czy się u Was po prostu zmieści. Dostępny jest tylko w białej wersji kolorystycznej z czarnymi wstawkami, które nadają mu nowoczesnego wyglądu. A wieżyczka skrywająca lidar ma eleganckie srebrne wykończenie. Wierzch urządzenia wykonano z błyszczącego plastiku, estetycznego, ale podatnego na zarysowania. Pod klapką znajdziemy pojemnik na kurz i kod QR do konfiguracji, tam też łatwo pobierzemy aplikację. Boki są z matowego tworzywa, które po testach nie ma jakichś większych zadrapań, więc pod tym względem nie jest źle. Sugerować może też to, że robot po prostu jest w miarę delikatny i raczej omija przeszkody, chociaż o tym za chwilę. Stacja dokująca RS20 Pro to prawdziwe centrum dowodzenia. Jest duża, ma 53 cm wysokości, 45 cm szerokości i 46 cm głębokości. No, na pierwsze wrażenie, jak tylko ją zobaczyłem, to naprawdę jest gigantyczna w porównaniu do takich małych odkurzaczy, które miałem wcześniej. Znaczy, ta mi się wydawało, że one są normalne. No, ta przy nich jest naprawdę duża, ale dzięki temu oferuje ona pełną automatyzację obsługi. Znajdziemy tu 3 pojemniki na czystą wodę 5-litrowy, na brudną wodę tutaj jest 4,2 litra oraz 5-litrowy worek na kurz. Dodatkowo jest jeszcze miejsce na detergent o pojemności 650 ml. Wystarczy on na jakieś kilka tygodni, a jak będziecie używać rzadziej, no to pewnie i kilka miesięcy. Panel sterujący na stacji przypomina designem trochę drukarkę. Mamy tutaj 3 przyciski. Jest tu nawet opcja płukania wnęki stacji, jak robot nam ją zabrudzi. Jest to proste, praktyczne, przydatne rozwiązanie. RS20 Pro wyróżnia się szeregiem zaawansowanych technologii. Przede wszystkim mamy tutaj automatyczne odkładanie szczotek bocznych przed wjazdem na dywan. Dzięki temu dywany pozostają suche podczas mopowania. Niektóre odkurzacze mają tak, że te mopy się podnoszą, a tutaj odkurzacz jak sprzątnie nam podłogi twarde, wraca do bazy, odkłada mopy i wtedy dopiero rusza na dywany. Mamy tu też dynamiczne mopowanie krawędzi. Robot dojeżdża bokiem do ścian, by skutecznie myć podłogi przy listwach. I ta funkcja działa całkiem nieźle. Robot tak sobie zawija. Najgorzej mamy przy rogach, przy kątach, gdzie tam już robot po prostu przez swoją budowę nie jest w stanie sięgnąć, ale przy większości krawędzi działa to naprawdę nieźle. Jest też samoczyszczenie gorącą wodą i suszenie gorącym powietrzem. Dzięki temu mopy możemy mieć zawsze czyste, no bo robot jak wjedzie do bazy, no to wtedy zaczyna się czyszczenie i właśnie pod wpływem gorącej wody są one czyszczone, a później suszone. Tam wszystko w tej bazie to się odbywa, więc jest to proste, no i bezobsługowe. A co najważniejsze, no to mamy też automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz. No bo właśnie mamy tutaj nie dość, że podajnik na wodę czystą, później podajnik na wodę brudną, ale też worek na zanieczyszczenia. Proste, łatwe i bezobsługowe. To mi się podoba. Warto też zwrócić uwagę na funkcję, która tak w zasadzie na pierwszy rzut oka nie była widoczna, bo też dzieje się automatycznie. Ale mamy tutaj coś takiego jak autorskie rozwiązanie do odcinania włosów. Jak odkurzacz wjedzie do bazy, to szczotka zaczyna się kręcić. Tam mamy specjalne nożyki, które będą odcinały nam te włosy, które zostaną zebrane podczas odkurzania. No i tak jak mówię, w sumie najpierw tego nie zauważyłem, ale z drugiej strony też nie widziałem, żeby właśnie zostawały włosy na tej szczotce, więc mimo tego, że działa to w tle, no to działa
i działa całkiem nieźle. Możecie teraz zobaczyć, jak ta funkcja wygląda na filmie pokazowym przygotowanym przez producenta. Tak w zasadzie jest to proste, ale przydatne. Jeśli chodzi o samą moc ssania odkurzacza, no to jest to jedna z najwyższych mocy. Mamy tu 7200 paskali. No i ta moc jest zdecydowanie odczuwalna na dywanach, bo na podłogach twardych aż takiej mocy tak w zasadzie nie trzeba, ale na dywanach to jest zdecydowanie potrzebne. No i dzięki temu, że odkurzacz jest wyposażony w czujniki LiDAR, w laser 3D i w kamery, no to ma on opcję wykrywania przeszkód. I tutaj z tym bym powiedział, że nie działa to jednak idealnie, no bo jest coś takiego, że odkurzacz, co prawda większość przeszkód jest w stanie ominąć, ale zdarza mu się tak, że na przykład zaczepi jakiś but, przyciągnie go gdzieś dalej, albo zaczepi też się o dywan i tymi szczotkami swoimi mopującymi wjedzie na przykład delikatnie pod dywan i wtedy ta szczotka mu się wypina i on już dalej nie chce sprzątać, wraca do bazy albo się zatrzymuje i wydaje komunikat, że coś tam się przerwało. Więc no nie jest jeszcze idealnie. Myślę, że to akurat wymaga dopracowania. Ale na plus jest to, że są wykrywane zwierzęta, no i później na mapie mamy podgląd, co gdzie w danym miejscu odkurzacz zobaczył, no i dzięki temu, że ma kamerę, no to mamy też tego zdjęcie. A to, że ma kamerę, to już kolejny punkt, bo mamy tutaj tak jakby monitoring. Na przykład coś będzie się działo w naszym domu, możemy zawsze zdalnie nawet odpalić ten odkurzacz, odpalić aplikację z podglądem na aparat i możemy sobie przejechać po domu, zobaczyć, co się dzieje albo co na przykład wyprawia nasz zwierzak. W sumie jest to taka mało oczywista funkcja, ale moim zdaniem bardzo przydatna. Do sterowania odkurzaczem mamy aplikację Ezvis, która jest dostępna zarówno na Androida, ale także na iOS. Konfiguracja jest prosta, choć wymaga założenia konta. Z poziomu aplikacji możemy tworzyć harmonogramy sprzątania, mapować wiele pięter, edytować i zapisywać mapy, podglądać obraz na żywo z kamery robota, o czym właśnie mówiłem, sterować robotem zdalnie, wybierać tryby sprzątania, odkurzanie, mopowanie lub oba jednocześnie. A teraz przejdźmy do testów. Sprawdźmy, jak RS20 Pro radzi sobie z okruchami na podłodze. Tutaj widzicie, że naprawdę jest dobrze. Na podłogach twardych tak naprawdę nie mam do niego zarzutów. Nawet z mopowaniem radzi sobie nieźle. Jak mamy rozlane płyny, to mopy zbierają płyny, a dodatkowo szczotki zgarniają jakieś okruchy, zanieczystości. Jak mamy zwierzaka, jest sporo sierści, to też to fajnie jest wszystko zbierane. A na dywanach, tutaj w zależności od grubości, ale nawet na tych grubszych, odkurzacz już jak skończy czyszczenie podłóg twardych, wtedy jedzie, zostawia te mopy, wjeżdża na dywan i na dywanie odpala nam się od razu większa moc i właśnie dzięki tej zwiększonej mocy, no to z dywanami też radzi sobie nieźle, chociaż tutaj na dywanach ja bym zalecał od razu uruchomić dwukrotne lub trzykrotne odkurzanie, żeby te dywany były odkurzone tak porządnie, bo no, po jednym odkurzaniu dywanu wydaje mi się, że jest to jednak za mało. Tak jak właśnie wspomniałem, RS20 Pro dobrze radzi sobie z twardymi podłogami. Dzięki dwóm szczotkom bocznym i wysokiej mocy ssania skutecznie zbiera kurz i okruchy. Mopowanie jest niezłe, zapewnia dobre czyszczenie. Budowana bateria ma pojemność 5200 mAh, co według producenta ma się przekładać na jakieś 2 godziny pracy, co powinno się przekładać na jakieś 300 m2 powierzchni. Ja od razu powiem, że u mnie powierzchnia jest gdzieś połowę mniejsza, no i po tej godzina z kawałkiem, odkurzacz bez problemu odkurzy sobie wszystko, zdąży wrócić. Czasami jak są większe zabrudzenia, zanieczyszczenia, to nawet w międzyczasie jeszcze wraca do bazy, żeby się opróżnić, żeby opróżnić zbiornik z zanieczyszczeniami i jedzie z powrotem. No ale tutaj na tych 150 metrach u mnie bez problemu on sobie na jednym ładowaniu daje radę. Później on sobie wraca, na nowo się ładuje, opróżnia, płucze mopy, później je suszy. To mi się bardzo tutaj podoba, no że on jest praktycznie
praktycznie bezobsługowy, nic nie muszę przy nim robić. Mogę sobie raz na jakiś czas na aplikacji dodatkowo kliknąć, żeby ruszył do odkurzania, a tak w zasadzie jak mam ustawiony już schemat działania, to on też po prostu raz dziennie o danej porze rusza i nie muszę nic tutaj w to ingerować. Jeśli chodzi o jego głośność, to tak w zasadzie najgłośniej jest, jak już wjedzie do bazy i te cząstki, które sprzątną zabrudzenia, są wyciągane do worka, no to wtedy jest głośno, ale tak podczas normalnej jazdy nie jest uciążliwy. Nawet da się oglądać obok serial, a on sobie tutaj jeździ i sprząta. Nie musimy mu wcale przeszkadzać. Podsumowując, SVIS RS20 Pro to naprawdę niezły odkurzacz, chociaż nie idealny. Jego największe zalety to pełna automatyzacja sprzątania i konserwacji, no bo łatwo, szybko, sprawnie on się oczyszcza, nie musimy praktycznie do niego zaglądać. Działa nieźle z tą aplikacją, fajnie, że mamy podgląd na żywo, jest to jakieś zabezpieczenie przed włamaniami, czy ogólnie na przykład jak mamy zwierzaka, możemy szybko podejrzeć, co się dzieje w naszym domu, nie musimy rozstawiać kamer, a mamy odkurzacz, który możemy w każdej chwili gdzieś podjechać i sprawdzić w danym pomieszczeniu, co się dzieje. Same sprzątanie jest dobre, na powierzchniach twardych super, nie mam większych zastrzeżeń. Mopy też dają sobie radę, zbierają zanieczyszczenia. No, jak już będzie mocno zaschnięty brud, to już jest słabiej, ale do takiego codziennego sprzątania jest jak najbardziej ok. Fajnie też wypada te czyszczenie krawędziowe, albo po prostu to, że odkurzacz jest w stanie pojechać do bazy, odłożyć mopy i wtedy wjeżdża na dywan bez ingerencji tymi mokrymi mopami. To jest fajny wyróżnik tego urządzenia. A jakie tutaj mamy minusy? No przede wszystkim to, że odkurzacz nie jest w stanie idealnie rozpoznawać wszystkich rzeczy, no i zdarza mu się, że przeciągnie gdzieś tam buta, zaczepi o coś. Są tutaj już niby te systemy, ale one nie działają idealnie. No często było tak u mnie, że on wjeżdżał tymi szczotkami pod dywan, go zaciągał, później wjeżdżał na ten dywan i się blokował. Więc tutaj no warto, nie wiem, jakoś to zabezpieczyć, przygotować, jeżeli macie też właśnie z tym problem. No i sama moc ssąca niby jest duża, ale tak jak mówiłem, na dywanach tutaj już zalecałbym 2 czy 3 razy go odpalić, żeby je sprzątnął tak dokładnie. Ale czy ogólnie warto jest kupić ten sprzęt? No, moim zdaniem jak najbardziej tak. Jeżeli jesteście zainteresowani takim urządzeniem i chcecie jak najmniej ingerencji, no to jest to ciekawa opcja. Szczególnie, że teraz jest już naprawdę w niezłych cenach. Możemy go kupić poniżej 4000. Wcześniej tam cena wynosiła, jeżeli się nie mylę, na start 4400 czy 4500, coś w tych granicach. Teraz mamy sporo obniżki. Jak znajdziecie go poniżej 4000, to naprawdę może on być dobrym wyborem. No i też zaznaczyć muszę, że jest to materiał sponsorowany. Producent zapłacił mi za pokazanie tego odkurzacza, za pokazanie funkcji, jakie on ma, ale też nie mam odgórnie narzuconego tego, co muszę mówić, tylko no, sam z niego korzystałem. Mam ten odkurzacz około miesiąca, więc sam z ciekawości sprawdzałem, jakie są tutaj funkcje, jak to działa. Mi w sumie najbardziej spodobała się kamerka, bo na przykład jak jestem w pracy poza domem, odpalam sobie kamerkę, mogę sprawdzić, co kto robi w domu, bez konieczności dzwonienia, pisania. Mogę szybko odkurzaczem porozumieć się z domownikami, no bo poza kamerką mamy też wbudowany mikrofon i mogę sobie po prostu kliknąć komunikaty i wtedy rozmawiamy sobie przez odkurzacz. No wiem, taki bajer. Dobra, ale myślę, że na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że zajrzycie też do pozostałych, które są na kanale. No i pewnie widzimy się już niedługo. Do następnego. Cześć!